Żeby zostać mistrzem broni dwuręcznej w Gothic Remake, potrzebujemy najpierw opanować do perfekcji broń jednoręczną. Łączny koszt 100 punktów nauki, czyli równowartość 10 pełnych poziomów postaci. Opanowanie wszystkich kręgów magii kosztuje jeszcze więcej, 140 punktów, czyli 14 poziomów. A w tym samym czasie możemy wydać 30 punktów na kradzież kieszonkową, mimo że na aktualnej wersji gry sakiewki NPC-ów nadal możemy kraść zwykłą telekinezą, bez nauczenia się tej umiejętności. Można więc nauczyć bezimiennego właściwie wszystkiego. Problem w tym, że jeśli zaczniemy robić to zbyt wcześnie, przez pół gry możemy mieć postać, która potrafi trochę wszystkiego, ale w niczym nie jest naprawdę mocna. A Gothic Remake nie pozwala później po prostu zresetować wydanych punktów. Witajcie w Tawernie Gothic. Dzisiaj sprawdzimy, na które umiejętności naprawdę warto wydać punkty nauki, które mają sens tylko w konkretnych buildach, a przy których warto 2 razy zastanowić się przed kliknięciem Naucz mnie. Za każdy poziom dostajemy 10 punktów nauki. I właśnie tak proponuję patrzeć na wszystkie ceny w tym filmie. Umiejętność kosztująca 5 punktów, pół poziomu, 10 punktów, pełny poziom, 30 punktów, 3 poziomy rozwoju postaci, których nie przeznaczymy w tym czasie na coś innego. Dlatego nie będę oceniał umiejętności wyłącznie według tego, czy są dobre. Broń dwuręczna jest świetna, ale jest też cholernie droga. Z kolei nurkowanie nie zmieni nas w maszynę do zabijania, ale kosztuje tylko pół poziomu i potrafi uprzyjemnić eksplorację przez całą resztę gry. Liczy się więc przede wszystkim stosunek kosztu do tego, co faktycznie otrzymujemy. Zacznijmy od najbezpieczniejszej inwestycji dla wojownika. Broń jednoręczna kosztuje łącznie 30 punktów nauki. I tutaj naprawdę trudno mówić o zmarnowanych punktach. Kolejne poziomy nie zwiększają nam jedynie jakieś cyferki w statystykach. Zmieniają sposób, w jaki bezimienny walczy. Dostajemy lepsze kombinacje, możliwość skuteczniejszego parowania, szybsze animacje i znacznie większą kontrolę nad przeciwnikiem. Co więcej, po zmianach wprowadzonych do gry, mistrzostwo broni jednoręcznej jest wymagane, jeśli później chcemy zacząć rozwijać broń dwuręczną. Dlatego dla wojownika jednoręczna zdecydowanie warto, nawet jeżeli ostatecznie chcemy biegać z ogromnym toporem. I tu zaczynają się naprawdę duże liczby. Pierwszy poziom broni dwuręcznej kosztuje 30 punktów nauki, a mistrz kolejnych 40. Sama broń dwuręczna to więc 70 punktów, ale wcześniej musimy wydać jeszcze 30 na broń jednoręczną. Razem 100 punktów nauki, czyli 10 poziomów. Czy to znaczy, że broń dwuręczna jest zła? Absolutnie nie. Przy odpowiednim buildzie potrafi być absurdalnie mocna. Problem pojawi się wtedy, kiedy w połowie gry stwierdzimy: o, znalazłem fajny wielki topór, to może jeszcze nauczę się walki bronią dwuręczną. Nie. Jeżeli chcecie grać dwuręczną, potraktujcie ją jako plan na całą postać, a nie dodatkową umiejętność kupowaną przy okazji. Bo jeżeli wcześniej rozrzucicie punkty po kowalstwie, złodziejstwie, craftingu i kilku innych zdolnościach, bardzo długo będziecie czekać na pełną siłę właściwego buildu. W przypadku postaci dystansowej wybór robi się ciekawszy. Pełne wyszkolenie łuku kosztuje 30 punktów nauki. Tyle samo kosztuje kusza, ale do niej dochodzi jeszcze około 500 bryłek rudy za oba poziomy szkolenia. A przede wszystkim kusza ma jedną ogromną wadę – przeładowanie. Wcześniej dało się tę mechanikę bardzo łatwo obejść. Można było przygotować kilka kusz, przypisać je do paska szybkiego wyboru i po kolejnych strzałach błyskawicznie przełączać broń. Bezimienny wyciągał następną kuszę, gotową do strzału. I można było urządzić przeciwnikom coś przypominającego średniowieczny karabin maszynowy. Patch 1.0.4 naprawił ten patent. Po zmianie broni bezimienny musi ponownie normalnie przygotować kuszę. I przez to jej największa wada znowu naprawdę ma znaczenie. Skoro zarówno łuk, jak i kusza korzystają z rozwoju opartego na zręczności, a łuk pozwala prowadzić ogień dużo szybciej, to dla zwykłego buildu dystansowego wybrałbym właśnie łuk. Kusza nadal może być świetna, ale przede wszystkim wtedy, kiedy świadomie chcecie zbudować postać właśnie wokół niej. Jako przypadkowy dodatek za 30 punktów nauki, po ostatnim patchu znacznie trudniej mi ją polecić. Pełne wyszkolenie walki bez broni kosztuje 15 punktów nauki. Nie jest to fortuna, ale poza konkretnym buildem, wyzwaniem albo zabawą postacią walczącą pięściami, te punkty naprawdę łatwo przeznaczyć lepiej. Teraz coś z zupełnie przeciwnego końca skali. Akrobatyka kosztuje tylko 10 punktów, jeden poziom postaci, a jest jedną z tych umiejętności, które wykorzystywałem praktycznie przez całą grę. Przewrót świetnie sprawdza się jako unik, szczególnie przy przeciwnikach wykonujących większe ataki obszarowe. Akrobatyka redukuje również obrażenia od upadku o połowę, a podczas eksploracji dodatkowa mobilność pozwala dostać się w miejsca, które normalnie byłoby znacznie trudniej dostępne. To nie jest zdolność przypisana do wojownika, łucznika albo maga. Przydaje się każdemu. Za 10 punktów nauki? Moim zdaniem zdecydowany must have. Podobnie patrzę na wspinaczkę i nurkowanie.
Każda z tych zdolności kosztuje tylko 5 punktów nauki, pół poziomu. Wspinaczka daje nowe skróty i pozwala dostać się w miejsca, do których normalnie trzeba szukać znacznie dłuższej drogi. Nurkowanie zwiększa natomiast możliwość eksploracji pod wodą. Bez niego bardzo często walczymy z kończącym się oddechem, dokładnie wtedy, kiedy próbujemy dobrać się do skrzyni albo sprawdzić jakieś zatopione miejsce. Po wyszkoleniu możemy spokojnie eksplorować. I właśnie tutaj widać różnicę między zdolnością, która nie zwiększa naszych obrażeń, a zdolnością, która mimo tego jest warta swojej ceny. 5 punktów nauki naprawdę nie boli. Do tego dochodzi jazda na ścierwojadzie. Nie traktowałbym jej nawet jako klasycznej inwestycji w jedną umiejętność, bo droga do jej zdobycia wykorzystuje również inne tanie zdolności, które same mają zastosowanie w świecie. Natomiast nagroda jest ogromna pod względem wygody. Kolonia jest duża, a możliwość poruszania się po niej znacznie szybciej oszczędza nam masę czasu podczas wykonywania zadań i wracania między obozami. Jeżeli dużo eksplorujecie i czyścicie mapę, ja zdecydowanie nauczyłbym się tej umiejętności. Otwieranie zamków jest ciekawsze, bo nawet bez treningu możemy próbować otwierać zamki. Umiejętność nie daje nam więc dostępu do wszystkich skrzyń, które wcześniej były całkowicie zablokowane. Głównie sprawia, że minigra staje się mniej upierdliwa. Pierwszy poziom kosztuje 10 punktów nauki i moim zdaniem jest sensownym zakupem. Mamy więcej miejsca na błędy i wygodnie otwieramy skrzynie przez całą grę. Ale mistrz kosztuje kolejne 20 punktów, czyli 2 następne poziomy postaci za jeszcze większy margines błędu i łatwiejszy mechanizm. Jeżeli uwielbiacie eksplorację i nie chcecie bawić się w powtarzanie zamków, proszę bardzo. Ale dla mnie poziom wyszkolony warto zainwestować. Poziom mistrzowski to już luksus. I dochodzimy do jednej z umiejętności, przy których naprawdę zastanowiłbym się 2 razy. Kradzież kieszonkowa kosztuje łącznie 30 punktów nauki. 3 poziomy postaci. Jaki problem? Na aktualnym patchu nadal możemy wyciągać sakiewki NPC-ów za pomocą telekinezy. I sprawdziłem coś jeszcze. Nie trzeba nawet wcześniej uczyć się kradzieży kieszonkowej. Postać bez wykupionej zdolności nadal może użyć telekinezy i zabrać sakiewkę. Trzeba oczywiście uważać na świadków i na to, skąd próbujemy kraść, ale mechanicznie działa. Czy normalna kradzież kieszonkowa jest wygodniejsza? Jasne. Czy jest wygodniejsza o 3 pełne poziomy postaci? Moim zdaniem nie. Szczególnie, że podstawy magii, o których powiemy za chwilę, kosztują tylko 5 punktów. Myślistwo jest trochę innym przypadkiem. 4 podstawowe umiejętności związane ze zdobywaniem trofeów kosztują łącznie zaledwie 4 punkty nauki. To nawet nie połowa poziomu. Pod względem punktów nauki trudno więc mówić o wielkiej inwestycji. Problemem jest ruda. Za komplet zapłacimy około 825 bryłek. W pierwszym rozdziale to naprawdę dużo. Jeżeli jednak gracie typowym myśliwym, czyścicie mapę z potworów, sprzedajecie trofea albo wykorzystujecie zdobywane materiały w craftingu, z czasem ta inwestycja zaczyna pracować na siebie. Dlatego tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Jeżeli macie pieniądze, 4 punkty nauki praktycznie nie bolą. Jeżeli ledwo uzbieraliście rudę na ważny pancerz albo trening walki, nie rzucałbym się na wszystkie lekcje od razu. Kowalstwo kosztuje łącznie 25 punktów nauki, 2,5 poziomu. I tutaj pojawia się podstawowy problem Gothic Remake. Gra jest pełna bardzo dobrych broni. Znajdujemy je w skrzyniach, jaskiniach, dostajemy za zadania. Kupujemy od handlarzy albo zabieramy potężnym przeciwnikom. Przez większość mojego przejścia bardzo rzadko zdarzało się, żeby broń, którą akurat mogłem wykonać przy kowadle, była zdecydowanie najlepszą rzeczą dostępną dla mojej postaci. A im bliżej końca gry, tym problem jest większy. Najlepsze endgame'owe bronie po prostu zdobywamy. Nie wykuwamy ich sobie przy pierwszym lepszym kowadle. Jeżeli lubicie crafting albo chcecie budować postać właśnie wokół niego, system działa. Ale jeżeli pytacie mnie wyłącznie, czy te 25 punktów zwiększy siłę mojej postaci bardziej niż wydanie ich gdzie indziej, w większości buildów moja odpowiedź brzmi nie. Z alchemią mam dokładnie odwrotne doświadczenie. Kosztuje 10 punktów nauki, 1 poziom i daje system, z którego możemy korzystać przez praktycznie całą grę, pomijając nawet mikstury permanentnie zwiększające nasze statystyki. Jesteśmy w stanie produkować duże ilości mikstur leczenia i many, a gotowe mikstury potrafią być drogie. Ich liczba jest ograniczona, podczas gdy składników przez całe przejście zbieramy naprawdę dużo. Do tego dochodzą mikstury zwiększające maksymalne zdrowie, manę oraz podstawowe atrybuty. Szczególnie dobrze działa to przy postaciach hybrydowych. Sam czysty mag w moich testach wypadł znacznie słabiej, szczególnie w późniejszych częściach gry. Dlatego dużo bardziej odpowiadały mi buildy łączące magię z normalną walką, a w takich postaciach alchemia sprawdza się świetnie. Za 10 punktów nauki dla mnie jedna z najlepszych inwestycji w całej grze. Inskrypcja również kosztuje 10 punktów nauki i pozwala nam tworzyć własne zwoje.
Na papierze brzmi świetnie. W praktyce Gothic Remake rozdaje tyle gotowych zwojów w świecie, skrzyniach i u handlarzy, że przez większość gry nie czułem większej potrzeby produkowania ich samemu. Schematy często pojawiają się mniej więcej wtedy, kiedy odpowiednie zwoje i tak zaczynamy już normalnie znajdować. Sam z inskrypcji skorzystałem właściwie po to, żeby pokazać możliwość stworzenia zwoju przemiany w harpie. I mniej więcej tyle. Nie twierdzę, że ta umiejętność jest bezużyteczna, da się znaleźć sytuacje, w których się przyda. Po prostu bardzo łatwo wydać na nią cały poziom postaci, a potem przez następne 20 godzin zapomnieć, że w ogóle ją mamy. Jeżeli muszę wybrać między alchemią a inskrypcją, alchemia wygrywa u mnie bez żadnej dyskusji. Magia wymaga natomiast rozdzielenia na dwie zupełnie różne inwestycje. Pierwsza to podstawy. Koszt 5 punktów nauki, pół poziomu. I nawet jeżeli nie zamierzacie być magiem, jest to bardzo atrakcyjny zakup. Dostajemy możliwość korzystania z podstawowych run. Możemy się leczyć, odpalać światło, albo wykorzystać prostą magię ofensywną, kiedy nie chcemy podchodzić do przeciwnika. Za 5 punktów praktycznie każda postać może znaleźć tu coś dla siebie. A później zaczyna się właściwa droga maga. 6 kręgów kosztuje łącznie 140 punktów nauki, 14 poziomów. I podobnie jak z bronią dwuręczną, nie jest to argument przeciwko tej umiejętności. Jeśli gracie magiem, po prostu musicie je kupić. Tylko nie traktujcie kręgów jako czegoś, co dorzucicie sobie do wojownika, bo może później wykorzystam. Pełna magia jest całym buildem. Sama pochłania ogromną część dostępnego rozwoju, a przecież nadal potrzebujemy many, alchemii i ewentualnie statystyk potrzebnych do walki awaryjnej. Dlatego 5 punktów nauki w podstawy magii, świetna inwestycja dla wielu postaci. 140 punktów w kręgi tylko wtedy, kiedy naprawdę wiecie, że chcecie być magiem. A co z językiem orków i walką orkową bronią? Są jeszcze umiejętności, których celowo nie wrzucałem do tej klasyfikacji. Na przykład język orków czy nauka posługiwania się orkową bronią. Powód jest prosty. Nie kosztują punktów nauki. Jeżeli więc spełniacie wymagania i możecie je zdobyć, bierzcie. Nawet jeśli orkowa broń nie jest moim zdaniem szczególnie atrakcyjna, nie tracimy na jej naukę żadnego poziomu postaci. A cały ten film jest właśnie o tym, gdzie te poziomy naprawdę przepalamy. Co więc warto kupować? Broń jednoręczna jest fundamentem. Jeżeli idziemy w dwuręczną, planujemy ją od początku. Do tego zdecydowanie akrobatyka. Bardzo chętnie alchemia. Podstawy magii za 5 punktów. Wspinaczka i nurkowanie według preferencji eksploracyjnych. Kowalstwo, inskrypcja i kradzież kieszonkową spokojnie możemy pominąć. Myślistwo staje się bardziej atrakcyjne, jeśli faktycznie czyścimy mapę i sprzedajemy trofea. Kusze rozwijałbym tylko wtedy, kiedy naprawdę chcemy grać właśnie kuszą. Podstawy magii są oczywiste. Pełne kręgi tylko dla świadomego buildu magicznego. Alchemia bardzo wysoko. A inskrypcja? Dopiero wtedy, kiedy naprawdę wiecie, że zamierzacie z niej regularnie korzystać. Najważniejsza zasada jest jednak wspólna dla wszystkich. Najpierw rozwijacie to, czym faktycznie walczycie. Dopiero gdy główny build działa, można zacząć kupować wszystkie wygodne dodatki. A jeśli chcemy rozwijać postać dalej. I właśnie tutaj dochodzimy do mojego największego problemu z końcówką Gothic Remake. Pod koniec gry mamy wreszcie postać, którą rozwijaliśmy przez kilkadziesiąt godzin. Mamy potężną broń, wysokie statystyki, najlepszy pancerz, dopracowany build. I nagle nie bardzo zostało już coś, co mogłoby stanowić dla niego prawdziwe wyzwanie. A przecież Gothic jest jedną z tych gier, które wiele osób przechodzi wielokrotnie. Inny obóz, inny build, inne decyzje. Dlatego bardzo chciałbym zobaczyć w Gothic Remake oficjalną nową grę plus. Moderzy już przygotowali coś bardzo podobnego. Modyfikacja Continue to Explore, New Game Plus, pozwala rozpocząć kolejne przejście zachowując rozwiniętą postać. Resetuje świat i zadania, ale możemy zachować m.in. poziom, statystyki, umiejętności, kręgi magii i wyposażenie. Przeciwnicy stają się mocniejsi, a dalsze zdobywanie doświadczenia pozwala kontynuować rozwój. I właśnie czegoś takiego chciałbym docelowo od samej gry. Nie po to, żeby od pierwszej minuty bezmyślnie mordować wszystko jednym ciosem. Nowa gra plus musi odpowiednio skalować przeciwników, żeby potężna postać nadal miała z kim walczyć. Moglibyśmy dalej maksymalizować swój dotychczasowy build. Albo, gdyby twórcy dodali przy rozpoczęciu nowej gry plus możliwość resetu statystyk i punktów nauki. Wziąć tę samą rozwiniętą postać i spróbować zupełnie innego stylu walki. Trochę tak jak można bawić się kolejnymi przejściami w Elden Ringu. Dzisiaj jestem wojownikiem, w następnym cyklu sprawdzam maga, później łucznika. A świat za każdym razem rośnie razem ze mną i nadal potrafi mnie zabić. Co ciekawe, podczas ostatniego THQ Nordic Showcase twórcy zapowiedzieli dla Gothic Remake nowe tryby związane z alternatywną mechaniką progresji. Na razie nie wiemy dokładnie, co to oznacza, ale bardzo liczę, że jednym z pomysłów okaże się właśnie jakaś forma nowej gry plus. Gothic aż się o to prosi. A skoro już twórcy będą grzebać przy kolejnych przejściach, dajcie nam jeszcze więcej slotów na save'y. Naprawdę.
Ja tych zapisów mam już więcej niż Gomez skrętów w zatopionej wieży. Dajcie znać w komentarzach, na które umiejętności wy najczęściej wydajecie punkty, a których po kilku przejściach już w ogóle nie kupujecie. Jestem też ciekaw, czy chcielibyście oficjalną nową grę Plus i jak według was powinna działać. Jeżeli materiał wam się przydał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki za oglądanie.